Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu bluzeczkowym. Dzisiaj zrobimy bluzkę, którą widziałyście na początkowych zdjęciach. Ja będę pracowała na włóczce Zuza Natura od firmy Opus Natura. Tą włóczkę pokazywałam Wam już w zeszłym roku. Robiłyśmy, zdaje się, kocyk, jakąś poduszkę. To jest włóczka akrylowa. Mam przygotowane szydełko w rozmiarze 4 mm. Zabieramy się do pracy. Żeby zrobić tę bluzkę, musimy przygotować dwa identyczne, dosyć długie prostokąty. Następnie zszyjemy je, górę zostawimy otwartą na dekolt, no i pozostanie nam tylko wykończenie tych wszystkich elementów, rękawków, dekoltu i na dole. Musimy zdecydować na samym początku, zanim zaczniemy dziergać, jaką długą bluzeczkę chcemy mieć, ponieważ planując początkową długość łańcuszka, już będziemy generować odpowiednią długość tej bluzeczki. Ja sobie zaplanowałam na podstawie innych ciuchów, które mam w domu, po prostu, że chcę mieć bluzeczkę, która ma 45 cm długości, zatem przygotowałam łańcuszek początkowy i cały ten prostokąt mój ma długość dokładnie 90 cm. To jest ważna informacja, ponieważ jak sobie za chwilę będziemy przeliczać próbkę, którą razem z Wami wykonam, no to musimy dokładnie policzyć sobie, jaka długość ma być łańcuszka początkowego, żeby odpowiedniej długości prostokąt nam powstał. Ja sobie przy pomocy szydełka 4 mm wykonałam łańcuszek początkowy ze 156 oczek, tą włóczką konkretną i szydełkiem 4 mm i uzyskałam prostokąt 90 cm. Teraz zrobimy próbkę. Nie będę pokazywała całego tego długiego prostokątu, bo to tutaj nie ma znaczenia długość. Zrobimy próbkę. Cała bluzeczka, te prostokąty są robione z 6 powtarzalnych rzędów, zatem zrobię próbkę powiedzmy z 20 oczek i po zrobieniu próbki pokażę, w jaki sposób przeliczyć swoją próbkę, żeby osiągnąć prostokąt odpowiedniej długości. Zaczynamy. Nabieramy zatem 20 oczek łańcuszka, robimy próbkę, supełek początkowy i 20 oczek. Oczek łańcuszka. Teraz wykonujemy jeden pełen rząd słupków. Na początek przytrzymuję sobie ostatnie oczko tego rzędu, robię dodatkowe 2 oczka łańcuszka na obrót, narzut nitki na szydełko i teraz w trzecie oczko licząc od szydełka, czyli w to ostatnie oczko łańcuszka początkowego, robię pierwszy słupek. Narzut nitki, następne oczko, następny słupek i w ten sposób robimy po jednym słupku w każdym kolejnym oczku. Słupków ma być dokładnie 20, nie licząc tych 2 oczek łańcuszka zrobionych na obrót. Ostatnie 2 oczka i ostatnie oczko, ostatni słupek. Mam dokładnie 20 słupków na całej długości. 2 oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i teraz wracamy znowu trzecie oczko licząc od szydełka, czyli oczko nad tym ostatnim słupkiem z poprzedniego rzędu. Robimy w tym oczku słupek. Ten rząd jest nadal jeszcze bardzo łatwy. Robimy słupki, zwykłe słupki, rozdzielone oczkami łańcuszka. Mamy pierwszy słupek wykonany, teraz robimy oczko łańcuszka, narzut nitki na szydełko. I ponieważ oczko łańcuszka zastępuje nam tutaj następny słupek, to pomijamy następne oczko i kolejny słupek robimy dopiero w następnym. Dzięki czemu powstają nam takie ażurowe przerwy pomiędzy słupkami. I znowu oczko łańcuszka, narzut nitki na szydełko, pomijamy kolejne oczko i wbijamy się słupkiem w następne. Oczko łańcuszka, narzut nitki, jedno oczko pomijamy, w następnym oczku słupek. I tak pracujemy do końca rzędu. Mamy słupek i teraz uwaga, zostało nam jedno oczko do końca, zatem już bez oczka łańcuszka rozdzielającego, żeby nie dodać sobie dodatkowych oczek na rząd, robimy narzut nitki i również słupek w
tym ostatnim oczku. Zatem rząd kończymy 2 słupkami, jeden obok drugiego i one nie są rozdzielone oczkami łańcuszka. Mamy gotowy drugi rząd. 2 oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę w tym samym oczku, czyli trzecie oczko licząc od szydełka, oczko nad słupkiem z poprzedniego rzędu, robimy słupek. I teraz robimy znowu cały rządek zwykłych słupków. Będziemy robić na zmianę rząd z jakimś tam wzorkiem, na przykład właśnie takimi słupkami rozdzielonymi oczkiem łańcuszka, a co drugi rząd to będzie rząd zwykłych słupków. I teraz znowu musimy dopilnować, żeby słupków w tym rzędzie na całej długości było dokładnie 20, żeby cały czas nam wychodził piękny prostokąt, żeby nic nam się w żaden trapez nie rozszerzało. Zatem teraz jeden słupek nad każdym ze słupków i jeden słupek w przestrzeni stworzonej z oczka łańcuszka. Zatem teraz narzut nitki nad następnym słupkiem również robimy słupek, narzut nitki i mamy kolejne oczko, to jest przestrzeń stworzona z oczka łańcuszka, wbijamy się pod tę przestrzeń i robimy słupek, narzut nitki, słupek nad słupkiem, narzut nitki i słupek w przestrzeni. Można sobie przy tej próbce liczyć, żeby na pewno nic się nie pomyliło. Słupek pod przestrzenią stworzoną z oczka łańcuszka i słupek w oczko nad słupkiem i tak do końca rzędu. Kończymy powolutku ten rząd. Tutaj mamy też słupek w przestrzeni i uwaga, ostatni słupek tego rzędu. Tu, żeby nam się nie pomyliło, to są zrobione 2 oczka łańcuszka tylko i wyłącznie na obrót. Ich nie liczymy jako pierwszy słupek tamtego rzędu, tylko ten właściwy słupek to jest ostatni słupek. Robimy słupek nad słupkiem i rządek mamy skończony. Dla bezpieczeństwa, jeżeli też robicie próbkę, no to policzmy sobie, żeby na pewno tutaj było 20 słupków. Wtedy będziemy już miały wyrobioną metodę dziergania i przy tej dużej części, kiedy już będzie robiona właściwa część bluzeczki, na pewno nam się nie pomyli. Będziemy pamiętały, które to oczka są tymi ostatnimi. Znowu 2 oczka łańcuszka na obrót. Obracamy robótkę i robimy słupek w tym samym oczku, z którego wychodzi łańcuszek, czyli zaczynamy tak jak zawsze. I teraz będziemy wykonywać słupki krzyżowe, rozdzielone również oczkami łańcuszka. Już pokazuję, jak je wykonujemy. Oczko łańcuszka rozdzielające i to oczko łańcuszka nam jakby jest podobna sytuacja jak tutaj była, czyli nam zajmuje kolejne oczko. Robimy teraz narzut nitki na szydełko, pomijamy jedno oczko, pomijamy kolejne oczko, drugie i w trzecie oczko wbijamy się, robiąc słupek. I teraz robimy słupek krzyżowy. Narzut nitki na szydełko, będziemy się wbijać w oczko wcześniej, przed tym słupkiem zrobionym już tutaj, natomiast będziemy się wbijać od tyłu, czyli szydełko idzie pod tym słupkiem i wbijamy się w ten sposób. Jeszcze raz. Mamy narzut nitki na szydełko, przytrzymujemy sobie te 2 nitki, żeby nam nie spadły z szydełka i pod słupkiem wbijamy się w to oczko wcześniej. Od tyłu. I teraz pobieramy, przeciągamy pod oczkiem, pobieramy, przeciągamy przez 2, pobieramy, przeciągamy przez 2. Czyli robimy taki klasyczny krzyż. Oczko łańcuszka rozdzielające i ponownie pomijamy jedno oczko, pomijamy drugie oczko, wbijamy się w trzecie oczko zwykłym słupkiem, następnie narzut nitki i robimy słupek krzyżowy. Od tyłu szydełko pod słupkiem, wbijamy się w oczko wcześniej niż ten poprzedni słupek, pobieramy, przeciągamy, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i zobaczcie, taka figura nam się tworzy. 2 słupki złożone na krzyż. Oczko łańcuszka rozdzielające,
pomijamy jedno, pomijamy drugie, wbijamy się w trzecie od szydełka, zwykły słupek, narzut nitki, cofamy się o jedno oczko, od tyłu się wbijamy i robimy słupek. Oczko łańcuszka rozdzielające, 2 oczka pomijamy, w trzecie oczko słupek, narzut nitki, słupek krzyżowy we wcześniejsze oczko, oczko łańcuszka i tak do końca tego rzędu, 2 pomijamy, w trzecie oczko zwykły słupek, narzut nitki, cofamy się, słupek krzyżowy, oczko łańcuszka, narzut nitki, raz, 2 pomijamy, w trzecie oczko robimy słupek, narzut nitki, cofamy się, słupek krzyżowy i mamy jedno ostatnie oczko do końca tego rzędu, zatem już bez oczka łańcuszka również robimy narzut, wbijamy się w ostatnie oczko i kończymy zwykłym słupkiem. Tak wygląda ten rząd. 2 oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę, słupek nad słupkiem, czyli w tym samym oczku, z którego wychodzą nam oczka łańcuszka, robimy słupek i ponownie pora na pełne okrążenie, pełen rząd zwykłych słupków. I teraz znowu wykonujemy słupki w każde oczko tego rzędu, czyli nad każdym z tych 2 krzyżujących się słupków słupek i w przestrzeni pomiędzy również słupek. Słupek w oczko nad jednym skrzyżowanym słupkiem, nad drugim skrzyżowanym słupkiem i słupek w przestrzeni pomiędzy. Zatem mam narzuconą nitkę, wbijam się nad pierwszy z tych słupków skrzyżowanych, robię słupek, narzut nitki, oczko nad drugim skrzyżowanym słupkiem, słupek, narzut nitki, w przestrzeni pomiędzy słupek, narzut nitki, oczko nad pierwszym skrzyżowanym słupkiem, oczko nad drugim skrzyżowanym słupkiem. Te oczka są całkiem nieźle tutaj widoczne. Jak sobie tak złapiemy robótkę, to tutaj całkiem ładnie te literki V wyglądają, nie są mocno gdzieś tam schowane, także dobrze widać, gdzie są te kolejne oczka. I w ten sposób pracujemy słupkami do końca rzędu. Kończymy rządek, oczko łańcuszka, które tutaj było rozdzielające i ostatni słupek, czyli pierwszy słupek poprzedniego rzędu, słupek nad nim. I jak sobie policzymy, to również tutaj ma być dokładnie 20 tych słupków. Mamy zrobione 4 rzędy, jeszcze tylko jeden rząd ze wzorkiem, następnie rządek słupków i cały wzór będzie gotowy. 2 oczka łańcuszka, obracamy robótkę, słupek w tym samym oczku. Zobaczcie, że każdy rząd zaczynamy dokładnie w ten sam sposób. Teraz będziemy wykonywać półki. Półki z 4 narzutów i robimy to w następujący sposób. Wykonujemy narzut nitki na szydełko, pomijamy kolejne oczko, wbijamy się szydełkiem w następne, pobieramy włóczkę, wyciągamy ją do góry. Mamy teraz 3 pętelki na szydełku. Narzut nitki, drugi narzut nitki na szydełko, znowu wbijamy się w to samo oczko, pobieramy, wyciągamy. Trzeci narzut nitki na szydełko, wbijamy się w przestrzeń, pobieramy, wyciągamy. Narzut czwarty na szydełko, wbijamy się w oczko, pobieramy, wyciągamy. I zobaczcie, mamy tak dużo nitek na szydełku. I teraz pobieramy, przeciągamy przez wszystkie oczka, a następnie pobieramy i zamykamy półkę. Tak wygląda prawidłowo wykonana półka. Nie robimy oczek łańcuszka pomiędzy półkami, ponieważ każda półka ma 2 oczka na górze. Jedno oczko to jest to oczko zamykające półkę, a drugie oczko jest wcześniej. Zatem rozdzielamy półki od siebie jednym wolnym oczkiem, tutaj jednym pominiętym oczkiem, natomiast tutaj u góry żadnych oczek łańcuszka dodatkowych nie robimy. Czyli teraz znowu
narzut nitki na szydełko, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne i robimy znowu półkę z 4 narzutów. Czyli pobieramy, wyciągamy włóczkę, to był pierwszy narzut, drugi narzut, wbijamy się, pobieramy, wyciągamy, trzeci narzut, wbijamy się, pobieramy, wyciągamy, czwarty narzut, wbijamy się, pobieramy, wyciągamy. Pobieramy włóczkę, przeciągamy przez wszystkie oczka, które mamy na szydełku, następnie pobieramy jeszcze raz i zamykamy półkę. I zobaczcie, znowu powstało jedno oczko i drugie oczko na górze. Narzut nitki, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne i robimy półkę z 4 narzutów. Pobieramy, przeciągamy przez wszystkie, pobieramy, zamykamy półkę. I w taki sposób pracujemy też do końca tego rzędu. I zostało nam jedno oczko do końca rzędu. Znowu oczko nad pierwszym słupkiem i robimy zwykły słupek. Tak wygląda ten rządek z półkami. 2 oczka łańcuszka, obracamy, słupek jak zawsze, słupek w tym samym oczku na początek rzędu. I teraz robimy powrót, czyli słupki. Tak jak wspomniałam, jak sobie złapiemy w ten sposób, to widać, że każda z tych półek składa się z 2 dokładnie oczek i w każdym z tych oczek robimy teraz słupek, narzut nitki. Oczko, które jest dokładnie nad półką, to oczko, którym zamykałyśmy półkę. Robimy słupek, narzut nitki i następne oczko, które jest tak jakby pomiędzy tymi 2 półkami. Również wbijamy się pod to oczko, normalnie pod 2 nitki oczka. I robimy słupek, narzut nitki, oczko zamykające półkę, słupek i oczko, które jest tak jakby pomiędzy tymi półkami, również słupek. I tak do końca rzędu ponownie wyjdzie nam dokładnie 20 tych słupków. Ostatnia półka, oczko nad półką, następnie oczko, które jest obok i zostaje nam tak jak zawsze ten pierwszy słupek poprzedniego rzędu, nad którym robimy ostatni 20 słupek. I w ten sposób mamy wykonaną całą próbkę, te 6 powtarzalnych, raz, 2, 3, 4, 5, 6, no 7 już z tym powiedzmy, z tym zakończonym. Dotąd mamy 6 powtarzalnych rzędów, teraz już mamy zrobiony rząd słupków, od którego płynnie przechodzimy do tego rzędu i będziemy te ażurowe wstawki wykonywać na zmianę. Zatem teraz powtarzamy ten pierwszy ażurowy rządek. 2 oczka łańcuszka, obracamy, słupek w tym samym oczku, oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, słupek w następnym oczku, oczko łańcuszka, jedno pomijamy i tak dalej. Powtarzamy zatem rzędy, które już zostały wykonane i w ten sposób powtarzamy cały ten wzór. I teraz tak, luźniutko rozkładamy przed sobą próbkę, pokazuję jak ją dokładnie zmierzyć i przeliczyć na właściwą długość prostokątu. Rozkładamy ją luźno, nie rozciągamy, nic tutaj nie mocujemy się z nią za bardzo, żeby ta jej długość nie była zaburzona. I mierzymy, ile ma nasza próbka centymetrów. Moja próbka ma 11 centymetrów. I teraz jak ja sobie to pomierzę? 11 czy 11,5, no to też nie ma aż takiego już dokładnego znaczenia, zróbmy 11,5. I teraz liczymy sobie z proporcji, skoro 11 czy 11,5 cm ma próbka zrobiona z 20 oczek, to ile oczek, czyli stawiamy x, ile oczek musimy nabrać, żeby mieć
prostokąt o długości na przykład 90 cm. Mam nadzieję, że układanie proporcji jak na matematyce w szkole przypomniane. Ja jeszcze raz to tutaj pokażę. Mam próbkę, która ma 11,5 cm, a ja sobie wymyśliłam, że chcę, żeby moja bluzka miała 45 cm długości, czyli prostokąt mnożę razy 2. Bo robię jednocześnie i przód, i tył bluzeczki. Czyli chcę osiągnąć 90 cm. I wiem, że 11,5 to było 20 oczek łańcuszka, a ja chcę policzyć, ile mam wziąć oczek łańcuszka, żeby mieć 90 cm. Więc tutaj stawiam x. I robię to, mnożę przez to i dzielę przez to. Czyli mam 90 cm razy 20 oczek podzielone na 11,5 i to mi w przybliżeniu daje właśnie 156. Dlatego postanowiłam nabrać 156 oczek łańcuszka początkowego i uzyskałam właśnie taki prostokąt. I teraz, jeżeli chodzi o liczbę tych powtórzeń, liczbę rzędów, to już troszeczkę zależy od rozmiaru, od tego, jak szeroką tą bluzkę chcemy mieć. Jeżeli chcecie, żeby była bardzo oversize'owa, żeby mocno tutaj spadała nam na ramię, no to robimy tych rzędów więcej. Natomiast na pewno pamiętamy, że jak sobie te dwa prostokąty ułożymy obok siebie, no to tutaj mamy, oddalimy trochę kamerę, tutaj mamy obwód naszej bluzki, ponieważ ona w tym miejscu na dole zostanie zszyta. Zatem szerokość każdego z tych prostokątów razy 4 da nam pełen obwód bluzeczki. No i w ten sposób sobie decydujemy po prostu, jaką szeroką chcemy mieć. Ja mam tutaj dokładnie 3 powtórzenia wzoru. W 3 miejscach mam pufki. Też możemy zdecydować, w którym miejscu kończymy, czy kończymy na pełnym wzorze, czy no możemy zakończyć w dowolnym momencie. Ważne, żeby zakończyć na rzędzie słupków. I mam 23 cm szerokość tego mojego prostokątu. Czyli 23 plus 23, 46 cm mam tutaj na prostej i 46 cm ma tył i to plus to daje nam obwód bluzki. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Zatem przygotowujemy 2 takie prostokąty, a teraz pokażę, co robimy dalej, w jaki sposób te 2 prostokąty duże zszyć, żeby powstała z tego bluzeczka. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zszywamy, ja już sobie te 2 moje prostokąty ułożyłam tak, jak chcę, żeby były zszyte. Zszywamy sobie przód i zszywamy sobie tył. I teraz to, w jaki sposób, jak głęboko ten szew poprowadzimy od dołu do góry, będzie nam tutaj decydowało o tym, jak ta bluzka będzie leżała. Ja polecam tą metodę, którą tutaj zastosowałam. Założyłam sobie trochę znaczników, żeby porządnie mi tutaj te części się trzymały i po prostu przymierzyłam to, co mam. Złapałam sobie również tutaj po bokach, żeby to już leżało. I na podstawie tego zdecydowałam, jak głęboko zszyję przód, gdzie chcę, żeby kończył się dekolt i zdecydowałam również, że plecy, zobaczcie tutaj w środku, zszyję trochę głębiej. I teraz tak jak wspomniałam, ja mam tutaj 156 oczek i przód zamierzam zszyć na wysokość 40 oczek. Zatem zaznaczam sobie po jednej i po drugiej stronie, i po drugiej stronie 40 oczek, odliczam od dołu. Mogę sobie liczyć tak naprawdę te słupki, które tutaj mam, wtedy jest łatwiej. Zaznaczam znacznikiem na górze 40 oczko razem z 40 oczkiem, natomiast plecy zszywam na 50 oczek i chcę mieć troszeczkę wyżej po prostu plecy niż przód. Można sobie zszyć niżej i mieć taką bluzkę, którą będziecie zakładać na jakiś top na przykład pod spodem. To już zależy od Was. Ja powiedziałam, jak zszywam, jak głęboko, natomiast Wy sobie decydujecie, jak chcecie, żeby to wyglądało. I podobnie zszywamy brzegi, żeby doprowadzić tutaj do takiego rękawka. I też albo zszywamy niżej i wtedy mamy rękaw taki bardziej nietoperzowy, albo zszywamy wyżej. Ja też sobie tutaj połapałam znacznikami, poprzymierzałam i postanowiłam, że zostawiam tutaj 35 oczek od dołu. Zatem znowu policzę sobie 35 słupków po jednej stronie, 35 słupków po drugiej stronie i zszyję. Zszywam tu,
zszywam przód, zszywam tył i zszywam tutaj rękaw, również 35 oczek i wtedy tak naprawdę bluzeczkę już będzie można nosić, ale my zrobimy jeszcze ciekawe wykończenie. Kiedy już zszyjemy bluzeczkę, podejmujemy decyzję, czy dodajemy rękawki, czy nie. Przymierzamy sobie oczywiście to i u mnie te rękawki całkiem ładnie leżą. Obniża się tutaj ten rękaw, spada ładnie na ramię i ja myślę, że rękawki w ten sposób zostawię, bo to wygląda bardzo ładnie. Patrzymy również na dekolt, czy dekolt nam odpowiada, czy na przykład chcemy go obrobić oczkami ścisłymi naokoło. Przymierzamy sobie oczywiście też, zobaczcie, ja mam tył bardziej przeszyty, a z przodu mam głębszy dekolt. Sprawdzamy, która strona bardziej nam pasuje. Jeżeli potrzeba, jeżeli dekolt za duży, to sobie zszywamy głębiej. To wszystko decydujemy już samodzielnie. Natomiast polecam zdecydowanie obrobienie tego dołu. Uważam, że takie wykończenie jest tutaj mało profesjonalnie, mało ładnie wygląda. Więc na dole zrobimy sobie teraz krótki ściągacz, zrobimy go słupkami reliefowymi, przednimi, tylnymi na zmianę i taki sam ściągaczyk, taki sam rękawek można zrobić tutaj, natomiast no to już zostawiam Wam do decyzji, ja tego robić nie będę, a teraz zabieramy się za wykończenie dołu. Łapiemy włóczkę, zaczynamy tak, jakbyśmy chciały zacząć robić łańcuszek, robimy supełek początkowy i teraz na boku bluzki, tutaj może być mniej więcej, gdzie jest szef, gdzie były zszywane boki, przyszywamy oczkiem ścisłym tą naszą początkową włóczkę. I teraz na początek 2 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i 1 słupek w tym samym oczku. I teraz zobaczcie, każda z tych figur to są tak naprawdę słupki. Każdy z tych rzędów to są słupki. Niezależnie od tego, czy to są półki, czy to są tutaj te słupki takie ażurowe, przedzielone oczkami łańcuszka. Na każdy z rzędów robimy 2 słupki, czyli narzut nitki. Przechodzimy do następnego rzędu, tutaj gdzie mamy te krzyżyki i robimy na ten rząd 2 słupki. Narzut nitki, następny rząd to są zwykłe słupeczki, więc tutaj również na ten rząd przypadają 2 słupki. Następny rząd to są te słupki ażurowe i tutaj również 2 słupki. I tak jedziemy naokoło, aż dojdziemy z powrotem do tego miejsca. Jestem już przy łączeniu i teraz nad pierwszy prawidłowo wykonany słupek, czyli pomijamy 2 oczka łańcuszka początkowe i nad pierwszy prawidłowo wykonany słupek robimy oczko ścisłe i tak naprawdę ta bluzeczka już zyskała takie dosyć estetyczne wykończenie i można by było tak ją zostawić. Myślę, że to całkiem ładnie wygląda, więc nie ma obowiązku robienia ściągacza tymi słupkami reliefowymi, albo można zrobić jeszcze jedno okrążenie na przykład zwykłych słupków, jeżeli reliefowe nie są dla Was. Natomiast no, ja zrobię 1 albo 2 okrążenia słupków reliefowych na zmianę przednie i tylne. 2 oczka łańcuszka na początek, narzut nitki i teraz pod pierwszy ten prawidłowo wykonany słupek, zamiast się wbijać w górę w oczko, wbijam się pod ten słupek i robię w ten sposób słupek reliefowy przedni. Następnie narzut nitki, następny słupek to będzie słupek reliefowy tylny, czyli wbijam szydełko od tyłu pod cały ten słupek. Pobieram włóczkę, przeciągam i teraz już przerabiam jak zwykły słupek przez 2 i przez 2. Narzut nitki, następny słupek, słupek reliefowy przedni, następny słupek, słupek reliefowy tylny. Jeżeli robicie to pierwszy raz, warto sobie wpisać jakiś tutorial dotyczący słupków reliefowych, żeby po prostu to wolniej zobaczyć, żeby na pewno nic tutaj się nie pomyliło i żeby wykonać to prawidłowo. Robimy na zmianę. Słupek reliefowy przedni, tylny
wyjdzie nam takie ładne, estetyczne wykończenie. Po tym jednym rzędzie można już zakończyć, albo można zrobić więcej. Spotkamy się na łączeniu. Powoli zbliżam się do łączenia okrążeń. Miałam przedni słupek reliefowy, teraz robię tylny. I zobaczcie, ostatni słupek przed tym początkiem wypada mi tutaj słupek reliefowy przedni. I tak właśnie ma nam się zakończyć, ponieważ 2 oczka łańcuszka, które robimy na początek rzędu, mają nam jakby wpadać do środka i udawać słupek reliefowy tylny. Gdyby tak się stało, że tutaj na końcu wypadnie Wam słupek reliefowy tylny, to też nic nie szkodzi. Można albo pominąć wtedy ten ostatni słupek i zrobić łączenie okrążeń, albo po prostu tak to zostawić i się nie przejmować. Wtedy tutaj na tym łączeniu będą 2 słupki reliefowe, powiedzmy tylne, bo ten jeden będzie tylko udawał. Ten łańcuszek będzie tylko udawał. No i też nic nie będzie, nic tutaj strasznego się nie wydarzy, nic nie będzie widać. Robimy teraz nad tym pierwszym słupkiem okrążenia oczko ścisłe i jeżeli chcemy, to robimy teraz 2 oczka łańcuszka do góry znowu i pod słupkami reliefowymi przednimi robimy przednie, a pod tylnymi robimy tylne i wtedy robimy dłuższy ten ściągacz. Ja tego robić nie będę, mnie w zupełności taki brzeg wystarczy. W związku z tym robię takie jakby oczko łańcuszka na końcu, obcinam włóczkę, wyciągam ją, zaciągam supełek. Teraz zabieram się również za zachowanie wszystkich końcówek, które jeszcze mi zostały. Już większość mam pochowaną. Od wewnętrznej strony sweterka chowamy końcówki i nasza bluzeczka będzie gotowa. Zatem zapraszam Was już w tej chwili na podsumowanie. Pokażę Wam kilka zdjęć, które mam nadzieję, że zachęcą Was do wykonania tej bluzeczki. Po pochowaniu końcówek mamy naprawdę coś cudnego na lato. Dzięki serdeczne, mam nadzieję, że ta bluzka Wam się spodoba. Jak zawsze czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali. No i na komentarze dajcie znać, co o tym sądzicie, a dzisiaj już serdecznie Wam dziękuję za to wspólne dzierganie i widzimy się w kolejnym tutorialu.